Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Joasia Flis i witam Was w dzisiejszym Power Walku, czyli spotkania ze spacerem i motywującymi treściami zorganizowanego wokół zagadnienia zdrowia. Dzisiaj jest 16 stycznia. Ja w końcu wyzdrowiałam tak już na tyle, że mogę wychodzić na spacer. I bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj dla Was tego Power Walka, słuchajcie, poprowadzić. Za chwilę uzbroję się w słuchawki, bo zapomniałam ich po prostu założyć. I opowiem Wam dzisiaj o kolejnych rzeczach związanych z uważnością i z tym, jak ten uważny, być może spokojny stosunek do tego, co dzieje się w naszych rozpędzonych, zmęczonych albo zaproszonych do intensywnej stymulacji głowach się zachować. Słuchajcie, już zakładam słuchaweczki. Ja mam nadzieję, że Wy się macie dobrze i w ogóle bardzo, bardzo Wam dziękuję, że chodzicie ze mną na te spacerki i że w ogóle ze wszystkimi powerwalkowiczami chodzicie na YouTubie i Wasze komentarze. Oczywiście to jest naturalne, że w trakcie powerwalka na te komentarze Wam nie odpowiadam, ale z wielką przyjemnością potem do tych komentarzy wracam, czytam sobie je, uczę się od Was, ale też korzystam z tego feedbacku. No i w ogóle jest bardzo miło, że chodzicie i spacerujecie razem z nami, bo spacer w dobrym towarzystwie jest zupełnie inny niż samotny spacer, samodzielny spacer, chociaż oczywiście dla praktyki uważności samodzielne spacerowanie również Wam polecam, bo to jest rzeczywiście moment, w którym możemy pobyć w ciszy. To jest taki moment, w którym możemy spotkać się właśnie z własnymi myślami, coś tam sobie w głowie uporządkować. To też jest okej. Tym niemniej bardzo Wam dziękuję za to, że przychodzicie, że spacerujecie. Podziwiam, że wstajecie o 6:15 codziennie razem z nami. Zresztą załogę Power Walków również podziwiam i pozdrawiam, bo wiem, że nie jest to proste zadanie. Rzeczywiście codziennie się zmobilizować do tego, żeby o tej 6:15 wędrować uliczkami własnego miasta, czy ulicami, czy ścieżkami leśnymi, czy gdzie tam sobie wszyscy, słuchajcie, spacerujecie. Ja dzisiaj, pytaliście skąd nadaję, więc ja dzisiaj nadaję znowu z Warszawy. Ostatnio moje życie wygląda bardzo dynamicznie i przemieszczam się pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami, czyli właśnie pomiędzy Łobzem, taką małą miejscowością w województwie zachodniopomorskim, gdzie sobie na co dzień mieszkam, gdzie w szkole uczy się moje dziecko, zerówce, gdzie mam moich rodziców, gdzie mam mój taki stary dom, w którym bardzo lubię przebywać i który daje mi ukojenie, a Warszawą, gdzie mieszkam sobie e, raz w miesiącu, czasami 2 razy w miesiącu przez kilka dni. Tutaj nagrywam podcasty, bywam gościnią różnych osób, realizuję moje zawodowe marzenia, ale też chodzę do teatru, spotykam się z ludźmi i korzystam z uroków dużego miasta. I nie lada to jest wyzwanie mieszkać w 2 miejscach, mieć wszystkiego razy dwa i elegancko przemieszczać się pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami, ale to doświadczenie bardzo dużo mnie nauczyło i uczy mnie. Po pierwsze, bardzo mnie uczy organizacji pracy, tego kiedy, co będę robiła. I mało rzeczy w moim życiu, jeżeli chodzi o organizację pracy, jest przypadkowa. Najczęściej mam dość mocno rozplanowany czas, kiedy piszę książki, dość mocno rozplanowany czas, kiedy nagrywam. Doskonale wiem, kiedy będę drzemała po południu, a kiedy będę, słuchajcie, pisała albo intensywnie pracowała, bo rzeczywiście taki styl życia wymaga dobrej organizacji tego stylu życia. I wydaje mi się tym, słuchajcie, tą refleksją przechodząc do sedna, że ta dobra organizacja życia to jest takie sedno wielu, wielu sukcesów, to znaczy nie tylko moich, ale wielu sukcesów wielu ludzi. Dlatego, że jeżeli wiesz, na co ty poświęcasz swój czas, cały tydzień o tym trąbię, jeżeli wiesz, na czym ci zależy, jeżeli wiesz, co chcesz zrobić, i ty nie myślisz sobie tylko o pracy. Mam na myśli też kwestie związane z marzeniami, celami, pragnieniami. Jeżeli ty z tym swoim czasem wolnym
robisz rzeczy zaplanowane. Ty doskonale wiesz, na co ty wymienisz wolne popołudnie, co ty zrobisz z godzinką poranną, którą możesz dla siebie wyrwać, jak wstaniesz o 5:30. Ty doskonale wiesz, jakie ty cele chcesz zrealizować, jakie masz marzenia. To wtedy cała twoja energia, wszystkie twoje poboczne wybory, takie wiecie, wybory związane z tym, co zjeść na śniadanie, z kim się spotkać, a z kim nie, do kogo zadzwonić, co wrzucić do koszyka zakupowego, o której położyć się spać, o której wstać, czy sięgać po alkohol, czy niekoniecznie. Te wszystkie twoje wybory podporządkowane są tym celom, które ty sobie wyznaczyłaś. I myślę sobie, że to autor książki Sekret miał na myśli. Myśmy sobie trochę to pomylili z wizualizacją i uznaliśmy, że no przecież chodzi o to, że jak ja sobie zwizualizuję, czego pragnę, to łatwo to będzie osiągnąć. A tymczasem chodzi chyba o czystą taką matematykę, logikę codziennych wyborów, bo popatrzcie, my dokonujemy wyborów codziennie, nie? Jakby w każdej sekundzie, w każdej minucie. I te wybory mogą sprzyjać różnym celom, albo mogą sprzyjać pewnemu chaosowi. Wbrew pozorom to jest bardzo uważność. Mogą sprzyjać chaosowi, z którego to chaosu nie wyłania się życie, które spełnia wasze oczekiwania, nie? Życie, w którym właśnie realizujecie różne pragnienia i cele. Z tego chaosu wyłania się jakiś zestaw przypadkowych decyzji impulsywnych, które podejmujecie codziennie po to, żeby zrobić coś z czasem, zrobić coś z sobą, zrobić coś z wolnym porankiem, po to, żeby coś tam w życiu dla siebie zrobić, nie? I jestem przekonana, że takim dobrym początkiem uważnego życia, nie tylko uważnego podejścia do naszego umysłu, ale też uważnego życia, dobrym początkiem zarządzania tą swoją energią życiową, witalnością i w ogóle swoim życiem, jako zbiorem minut i sekund, które świat nam dał do tego, abyśmy wykorzystali je tak, jak tylko tego chcemy. Dobrym początkiem, słuchajcie, wyrzucają do śmieci i tak się zastanawiam, czy będą hałasować. Oczywiście, że będą. Może jak osiągniemy. Dobrym początkiem takiego uważnego życia jest w ogóle wiedzieć, no, to sobie chwilę przejdziemy po hałasie, jest w ogóle wiedzieć, czego się w tym życiu chce. Jak ty nie będziesz wiedzieć, czego w życiu chcesz, no to będzie ci się chciało. A jest wielka różnica między tym, czego chcemy, a co nam się chce. Bo to, co nam się chce, jest wypadkową tego, co wytworzył nasz umysł pod wpływem bieżących bodźców, które nas otaczają. Czyli reklam, rolek na Instagramie, innych ludzi, stylu życia, jakichś przypadkowych bodźców, tego, że cię boli noga w tej chwili, albo że się nie wyspałeś i nie pójdziesz na spacer, albo tego, że ktoś dokonał jakiegoś szczególnego odkrycia w swoim życiu i ty też chcesz spróbować. I niby fajnie, nie? Niby fajnie, no bo fajnie jest się inspirować bieżącymi jakimiś takimi bodźcami, które nas otaczają po to, żeby dokonywać jakichś życiowych wyborów. Fajnie słuchać innych ludzi i mieć oczy szeroko i uszy dookoła otwarte, ale tak się nie da zrealizować długoterminowych celów. Tak się nie da dojść do życia, które jest odpowiedzią na twoje potrzeby, nie? Nie da się tak dojść do życia, które jest odpowiedzią na twoje wartości, bo wtedy twoje życie raczej jest takim zbiorem em, przypadkowych inspiracji i tego, co życie ci podsunie. Ja bardzo lubię te przypadkowe inspiracje i to, co życie mi podsuwa. I nazywam to zaproszeniami od życia i czasami zapraszam was do tego, żebyście z tych zaproszeń nie bali się korzystać. Ale bazą takiego, myślę, solidnego zarządzania tymi sekundami i minutami, które świat nam podarował, które każdy z nas ma jeszcze, bo jeżeli tutaj jesteśmy, to znaczy, że jakąś pulę tych sekund i minut mamy. Bazą zarządzania tymi sekundami i minutami jest taka czysta świadomość tego, na co ja chcę ten mój czas na tej ziemi tutaj wymienić. Trzaskam ten temat cały tydzień w różnych miejscach.
których jestem, bo wydaje mi się on bardziej kluczowy niż temat planów noworocznych, tego ile schudniemy, tego jak zaczniemy się odżywiać i jaką będziemy mieli formę latem. Wydaje mi się on najważniejszy całożyciowo. Jeżeli sobie uświadomisz, że to od ciebie zależy, co zmaterializuje się swoje życie, nie? Ono się co chwilę materializuje w coś innego. My jesteśmy niezwykłymi magikami życia. Materializujemy nasze fantazje. To jest coś pięknego. Nasze marzenia, wszystko to, co sobie wyobrażamy, prawie wszystko jesteśmy w stanie zmaterializować. Mamy pod palcami i stopami naprawdę magię, pod warunkiem, że potrafimy ją wykorzystać. I jeżeli ty wiesz, czego ty chcesz w życiu, co ty chcesz w tym roku zrealizować, jaki cel jest tym celem takim najbardziej najważniejszym. Jeżeli jesteś w stanie pomiędzy tym chaosem, który mamy w głowie pod wpływem różnych różności, pod postacią bodźców, słuchajcie, znaleźć, odkryć tę jedną rzecz, wartość, na której nam w tym roku najbardziej zależy, to naprawdę nie może tutaj nic nie pójść, coś pójść nie tak. Znaczy nie daję wam stuprocentowej gwarancji, że zrealizujecie ten cel, bo do tego jeszcze trzeba trochę się napracować, ale daję wam gwarancję, że przypadkowo i bezwysiłkowo wasz umysł będzie wybierał z pomiędzy różnych bodźców te bodźce, które są zgodne z celem, który sobie wyznaczyliście. Że wasz umysł będzie dostrzegał wokół, przypadkowo zupełnie, możliwości zrealizowania waszych planów, jeżeli wiecie, jakie one są. Bo wasz umysł dostroi się i dostroi swoją uwagę do tego, co sobie zaplanowaliście. Em, Dobrym przykładem jest taka sytuacja, w której na przykład bardzo czegoś pragniecie. Na przykład pragniecie niebieskiego samochodu albo jakiejś konkretnej marki. Nie wiem, ja nie mam prawa jazdy, nie znam się na samochodach, ale strzelę, że to będzie Audi. Pragniecie Audi. Nie wiem, czy jest ktoś, kto pragnie Audi, ale dobra, pragniecie Audi. Jak zaczynacie pragnąć Audi, to zaczynacie najprawdopodobniej ulegać, i każdy z nas zna to ze swojego życia, takiej bardzo ciekawej sytuacji, w której nagle wszędzie to Audi widzicie. Wszędzie. Audi są wszędzie. Zaczynacie ulegać złudzeniu, że wszyscy jeżdżą tymi samochodami, to jest najbardziej popularne auto na ulicach. Każdy, kto ma dobry samochód, to właśnie wybrał najprawdopodobniej Audi. Audi jest więcej niż innych samochodów. To jest taka iluzja, którą wytwarza nasz umysł dla nas. To nawet nie jest iluzja, ale my to tak trochę interpretujemy iluzorycznie, ponieważ nasza uwaga skupiona jest na wyłapywaniu tego, co myśmy sobie zaplanowali, i nagle widzimy tego więcej w przestrzeni. Tak samo jest z ludźmi, którzy chcą mieć dzieci, na przykład chcą mieć dzieci, starają się o dzieciaczki i wcześniej w ogóle nie dostrzegali placów zabaw, dzieci, rodzin z dziećmi, wózków, ile tych wózków jest. Nagle dookoła nich pojawia się mnóstwo ludzi z dziećmi. I ci ludzie mówią: „Jejku, wszyscy teraz mają dzieci, nie? Wszyscy moi znajomi mają teraz małe dzieci", nie? Tak działa nasz umysł. On jak my mu pokażemy, czego ma szukać, to on będzie szukał. Jak my mu nie pokażemy, czego ma szukać, to on będzie rozproszony i on będzie po prostu odbijał się jak piłeczka ping-pongowa od mnóstwa różnych rzeczy, w zależności od tego, co jest, bardzo stymulujące, a co nie. Będzie tam nasza uwaga, wędrowała. Opowiadałam wam już o tym, jak świat walczy o naszą uwagę, więc trochę bez wyznaczenia sobie celów i wartości jesteśmy, skazani na to, żeby jak piłeczka ping-pongowa rzucona właśnie w przestrzeń, odbijać się od rzeczy, na których wcale nam nie zależy. I wtedy mamy często takie poczucie, że bez sensu, bez sensu tracimy czas. Bez sensu jest to nasze życie, nie jest dla nas satysfakcjonujące. Więc bardzo, bardzo was zachęcam do tego, żebyście, w ramach praktyki uważności dziś uważnie zastanowili się nad tym, słuchajcie, czego wy w życiu chcecie, na czym wam w życiu zależy, co jest dla was, wartością. Jakie cele wy rzeczywiście chcecie krótkoterminowo, bo możecie też długoterminowo oczywiście, zrealizować i osiągnąć. Jest takie przepraszam was, jest takie ćwiczenie, które może być dobrą rozgrzewką do tego, żeby sobie to dzisiaj zrobić. To jest takie ćwiczenie, że wyobrażasz sobie, że masz ze sobą takie 2 torby. Taszczysz te torby tak jak ja taszczę kawę
z Żabki. To jest też nieprawdopodobne, że zawsze ją kupuję, żeby z wami pospacerować i nigdy jej w trakcie spaceru nie wypijam. Zawsze mam taką fantazję, że będę sobie szła i piła kawę, a potem życie wygląda zupełnie inaczej. No dobra, ale wypijam ją w domu. Więc wyobraź sobie, że masz sobie takie 2 torby duże, podróżne. W jednej z tych toreb masz, problemy przeszłości, które ze sobą nosisz, o których pamiętasz, jakieś swoje doświadczenia, tam różne rzeczy. I drugą torbę to są problemy przyszłości, które sobie wyobrażasz, które cię przytłaczają albo nie, ale to są problemy przyszłości. I wizualizujesz sobie, że idziesz z tymi torbami, one są ciężkie, to nie są torby na kółkach, to są takie stare torby podróżne. Wiecie, takie skórzane stare torby podróżne. I wyobrażasz sobie, że masz te skórzane torby podróżne pod łapką, jedną w jednej ręce, drugą w drugiej ręce i idziesz z tymi torbami, nie? I czujesz ich ciężar. To znaczy, czujesz, że nie masz rąk wolnych do niczego i że kroki są bardzo, bardzo ciężkie w przód. I czujesz rzeczywiście fizycznie ciężar tych toreb, tak? I w pewnym momencie wyobrażasz sobie, że wybierasz taki moment, na przykład tak jak ja tutaj chodzę w kółko pomiędzy kamieniczkami. Wybierasz taki moment, w którym decydujesz się, oczywiście bardzo trudno byłoby porzucić te torby na zawsze, ale wybierasz taki moment, w którym decydujesz się, zostawić te torby gdzieś w jakimś miejscu, żeby się o nie nie martwić, co to będzie, jak porzucę wszystkie moje zmartwienia, co to będzie, jak porzucę wszystkie moje wspomnienia. Żeby się o to nie martwić, porzucasz te torby, zostawiasz te torby w jakimś takim miejscu bezpiecznym. Możesz po nie wrócić, jeżeli chcesz. Możesz po nie wrócić tyle razy, ile będziesz chcieć. Wybierasz miejsce, w którym nie zostaną one przez nikogo skradzione. Umówmy się też, kto chciałby twoje zmartwienia. No ale zostawiasz gdzieś te torby i spacerujesz. Spacerujesz, wyobrażasz sobie, że teraz już idziesz z wolnymi rękoma. Idziesz sobie, na spacerek, ręce masz wolne, nic cię nie boli, nic ci nie ciąży, nie musisz zajmować się pilnowaniem tych toreb i przemieszczaniem ich z miejsca na miejsce. I zachęcam cię do takiego spaceru wizualizacyjnego, w którym jesteś wolny od tego, co było i wolny do tego, co będzie, bez wyobrażania sobie. I do wykorzystania tego momentu takiej pustki, może trochę lekkości, do tego, żeby sobie pomyśleć, gdybym miała wybrać, gdybym mógł wybrać, co będzie w moich torbach za rok, 2, za 3 lata. Jakie tam wspomnienia się znajdą w tej torbie i jakie tam myśli na temat przyszłości będą w tej torbie. Gdybym mogła je mieć na nowo, tak, to co by tam było? Co włożyłabym do prawej i do lewej ręki na temat przeszłości i przyszłości, czyli na temat moich doświadczeń, które chcę zdobyć i na temat tego, co chcę myśleć o rzeczywistości. I na czym bym się skupiła, czym chciałabym wypełnić te torby, żeby noszenie ich było dla mnie dużo bardziej przyjemnym doświadczeniem. Albo może, żebym w ogóle nie musiała ich nosić. Może cel żaden albo jakieś moje marzenia tego nie wymagają. Bardzo was zachęcam do tego ćwiczenia. Nie przywiązujcie się jakoś mocno do instrukcji i do efektu tego ćwiczenia. Po prostu spróbujcie. Najpierw upakować wszystko, co macie w głowach do toreb podróżnych, a potem je po drodze jakoś zawieruszyć, tak żebyście mogli przez chwilę popodróżować z wolnymi rękami i zobaczyć, jak to jest podróżować z wolnymi rękami. No dobra, bardzo, bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, ja uciekam na tą poranną kawę do domu. Właśnie znalazłam się pod drzwiami. I życzę wam udanego, dzisiejszego dnia. Jutro was zapraszam na power walka. Oczywiście ktoś go prowadzi dla was codziennie. Mamy fajną drużynę porankowych, skowronków, a w przyszłym tygodniu, w czwartek zapraszam was na power walka ku uważnemu umysłowi. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.